Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Trochę do filmu, który dzisiaj będę nagrywać, zainspirowałam się z kanału Karateusz. Link zostawię w opisie, żebyście wiedzieli też skąd czerpałam inspirację, to nie jest mój pomysł. Wiem właśnie z tego filmu, że był taki jakby challenge za granicą. W Polsce widziałam chyba bestsellerki, kiedyś dawno robiły taki challenge właśnie, ale nie jestem pewna, czy do końca ten. No i mam tutaj 19 pytań, a jest to challenge jakby Do I have that book? Także chyba będziemy zaczynać. Przechodzę już do pierwszego pytania i pierwsze pytanie jest książka z pozłacanymi krawędziami i mam takie, dwie nawet, w sensie, no to jest jedna książka w dwóch częściach, to sobie zdajemy, żeby było wygodniej. I jest to Ogniem i Mieczem, w takim małym mini wydaniu, ale ma tutaj piękne pozłacane brzegi i ogólnie jak się zdejmie tą obwolutę, to są takie eleganckie, małe wydania. Także mam dwie takie książki w zasadzie z pozłacanymi grzbietami. Znaczy, to są grzbiety? To nie są grzbiety. Krawędzie. Na to pytanie mam o krawędzie. Już chowam. Jak mi się uda. I kolejne pytanie. Książka z 3 lub więcej słowami na okładce. No, z tego co widzę, to na przykład Człowiek o 24 twarzach, Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. Więcej niż 3 słowa są. Zdecydowanie. Dobra. Kolejne. Książka oparta na innej fikcyjnej historii. No to tak, tam nie wszystkie książki mam tutaj w tym regale, ale postaram się brać mniej więcej stąd, żeby też nie chodzić. To mam książkę Pieśń o Achillesie. To jest książka w sumie oparta na mitach i inna historia trochę opowiedziana, ale mam też Kirkę. Uważam, że to też jest taka książka oparta na innej historii. Tej samej autorki w sumie co Pieśń o Achillesie, więc myślę, że można tutaj to zaliczyć. Tytuł ma 10 liter. Ja przygotowałam sobie już tutaj książki pod inny film, ale widzę, że Fourth Wing ma właśnie 10 liter w tytule, więc uznam tę książkę. Jeszcze nie czytałam i tak zdradzę, że to będzie mój TBR na czerwiec. Dalej, zaczyna się i kończy na tę samą literę. Ojej. To będzie chyba ciężka. A nie. Nie będę wyjmować, ale wam tutaj pokażę tekst. Na te zaczyna się i na te się kończy. Więc jest jakby książka. Nie było to takie ciężkie, jak myślałam, że będzie. Trochę się kadr zmieni, bo nie wiem, gdzie staliście. Kolejna książka. Gruba z miękką okładką. Tu jest gruba, ale z twardą. Tu jest gruba, ale z twardą, a wy jej nie widzicie, ale już was wezmę, wstanę. To tak. Z grubych książek, no to mam te Święte Gry. Mam Sherlocka Holmesa, ale ona ma twardą okładkę. Mam Mahabharatę też w twardej. O, Każda magia
jest dobra. Jest gruba, w miękkiej oprawie, więc tą uznaję jako tą, która będzie tutaj w tym pytanku. Dalej. Autor używający pseudonimu. Mam taką książkę. Jest to Pustkowie. Autorka nazywa się Joyce Carol Oates, ale ona tę książkę napisała jako Rosamond Smith. To już jest takie wydanie, które jakby jest z tym tytułem prawdziwym, w sensie z imieniem i nazwiskiem prawdziwym. Natomiast no, napisała te książki, jak się pojawiały, jako Rosamond Smith. Matko Boska, zaraz stracę życie przy tych książkach. Dobra, to lecimy dalej. Imię postaci w tytule. No to jednak zdejmę, będę tutaj chyba cały czas. No to na przykład Felix Ever After. Ewentualnie, oła, się stuknęłam, Eragon. No i jeszcze na przykład Anna Karenina. Wydaje mi się, że o to chodziło w tym pytanku. Książka z 2 mapami. To jest już pytanie numer 9. Może w Tiganie są mapy? Są. To jest fantastyka. Mamy tutaj półwysep dłoni, ale widziałam, że tutaj mamy dalej jakąś inną część. Podejrzewam, że jest więcej tych map gdzieś tutaj w trakcie tej książki. No, nawet 3 mapy. Dobra, nie będę odkładać wszystkich książek, później sobie pozmieniam. Zekranizowana książka. No to mam pod ręką, uznamy. Eragon był zekranizowaną książką. Myślę, co jeszcze, żeby nie powtarzało się. Seria niefortunnych zdarzeń. W sumie chyba już wyszedł film Żółwie aż do końca, więc też została zekranizowana. Także tych książek jest sporo, takich zekranizowanych u mnie. Napisana przez celebrytę. Chyba nie mam takich książek, nie. Wiem, że napisała na przykład książkę Cara Delevingne. Mam ją w Legimi, ale Legimi nie są moje książki, więc nie uznaję tego. Nie wydaje mi się, żebym miała książki napisane przez jakąś celebrytkę, więc tutaj mówię, że nie mam. Zegar na okładce. Myślałam, że tu będzie w książce Klub Dantego, ale nie ma. Zobaczę, jakie tu mam książki, bo może w jakiejś jest zegar. Nie ma. Może o. Może jest. Jaki kadr będziecie mieli w książce Bezgwiezdne Morze. Nie. Tu raczej klucze są. Ciężko mi tak wybrać jakąś książkę, bo nie widzę nigdzie jakby na okładce zegara. Przejdę się jeszcze. Tutaj może zobaczę.
ciężko. No ciężko mi wybrać. Przeszłam do półek, które mam tutaj. Ale też jakby nie widzę. O, będzie świetnie mnie widać. Może w Dżentelmenie w Moskwie jest. Przejdę do światła. W Dżentelmenie w Moskwie jest tutaj zegar. A to książka jest świetna, więc polecam. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, to polecam, bo książka jest naprawdę wyśmienita. Dalej. Tomik poezji. Mam jeden. Nie, może mam jeszcze jeden napisany przez taką jakby autorkę poezji, która jest jakby regionalną poetką. Natomiast nie wiem, gdzie ja go mam. Ale z takich blisko ręki, no to Siergiej Jesienin i jego spowiedź. O, że jak byłam piękna w kadrze. Czyli Jesienin i spowiedź chuligana. Jest poezja. Także mam. Nagrodzona książka. Czy ja mam jakieś nagrodzone? Matko Boska. Nie wiem, czy mam takie książki nagradzane. Może Almond? Nie, bo to by było na okładce takie. Wiem, która książka jest nagradzana. Nikita Franco. Odwrócę się. Nikita Franco i Okna na podwórze. To jest książka nagrodzona jakąś nagrodą NOS rosyjską. Więc mam jakąś nagradzaną. Myślę, że więcej jest nagradzanych. Nie wiem, czy pieśń Achillesi nie była nagradzana jakoś. Ciężko mi powiedzieć. Autor o tych samych inicjałach co ja. Moje inicjały to NJ. Byłoby mi zdecydowanie łatwiej, gdybym miała autorami alfabetycznie. Ciężko będzie znaleźć. NJ. Muszę wstać, ale wstawię z wami, żebyście nie wzięli tyłka w ekranie. Tak szczerze, to nie widzę nic z takimi inicjałami.
Przejdziemy się jeszcze tu. Ale tak nie kojarzę, żeby ktoś był tutaj z moimi inicjałami. Chyba nie mam. Dobra, jak nie widzę, to znaczy, że może jest, ale ja uznaję, że nie mam takiej książki. Teraz muszę wygrzebać swoje pytania. Opowiadania. Opowiadania. Mam jakieś opowiadania. A, nawet wiem jakie. Dobra. Opowiadania cygańskie, Gałązka z drzewa słońca. To jest taki zbiór opowiadań. Także jest coś takiego w mojej kolekcji. Książka, która ma między 500 a 510 stron. Anna Karenina wydaje się... O panie. Ona się wydaje taka cienka, a ma ponad 797 stron. Więc nie. 500 a 510. Ta już odpada. Może ta to ma mniej. Uwaga. Ta nie ma tylu. Ta też jest za duża. I 510. Tigana ma z 700 pewnie. I 510. No i mam. Ta książka ma 509 stron, czyli książka Klub Dantego. Bardzo fajna książka. Szkoda, że już nie jest taka popularna. Ale naprawdę jak powracałam do czytania na studiach, to właśnie z nią powracałam, więc mam do niej też sentyment. Napisana przez więcej niż 2 autorów. Wiem, że mam taką książkę, bo mam książkę w Śnieżną Noc i tam, tylko nie chce mi się grzebać, bo ona jest z tyłu schowana, bo to zimowa książka, więc teraz jej nie mam, ale tam jest na pewno 3 autorów. Bo to jest też chyba opowiadania, ale opowiadania, które się łączą. I tak, tam jest Maureen Johnson. O, czyli mam nawet do pytania autora. Powracam, także tak, mam książkę na pewno w Śnieżną Noc. Pozbierałam sobie wszystkie książki Johna Greena swego czasu. No i ta książka ma jakby 3 autorów. Maureen Johnson, John Green i Lauren Myracle, czyli wracając, mam jakby też autora o tych samych inicjałach co ja, bo Maureen Johnson ma te same inicjały co ja. Więc jakby tym pytaniem, jednym i tą książką załatwiam sobie 2 pytania. Czy masz powieści graficzne? To jest już ostatnie pytanie. Mam sporo. Część mam tam, ale jedną mam tutaj. Jest to książka Dina Kunca od Thomas, Diabelski Pakt, i jest to taka powieść graficzna w formie mangi, ale mam też książkę Biały Ptak. Jest to cudowna powieść graficzna. Mam też Dune tutaj na dole.
Hardstopera, także tych powieści graficznych mam trochę. No i mam w e-booku powieść graficzną mojej ulubionej książki, czyli Metra. Czyli mam powieść graficzną Metro 2033. Często do niej wracam, bo podobała mi się bardzo, chociaż jest dość brutalna. No ale takie byłoby tych 19 pytań. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodobała i dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!